What's up folks, witajcie w kolejnym odcinku na Instagramie, do którego tutaj macie link. Serdecznie was zresztą zapraszam, ponieważ tam są zdjęcia. Coś, czego nie zobaczycie na YouTubie. Było głosowanie i wygrała miska dla psa. Ale nie jest to normalna miska, ponieważ jest ona z materiału z odzysku, między innymi z bambusa, który pozostał mi z prac tutaj u mnie w domu. Robiłem z tego bambusa blaty w łazienkach. Może większość z was, widząc finalny efekt, pomyśli, czemu on to złożył tak, a nie inaczej. A to dlatego, że tak jak mówiłem, korzystamy z materiału z odzysków, czyli pozwoliła mi to na taką, a nie inną konstrukcję. Dobra, już nie gadam, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Shipson, pozwól proszę na chwilę, bo badania przeprowadzam. Chodź. Z takiej wysokości ci się najlepiej je? Co? Bo z moich badań, jakie przeprowadziłem przed chwilą na goglach, wynika, moja droga, że... No właśnie, nic nie wynika. Jeżeli ci się z takiej wysokości je najlepiej, to na taką zrobimy. 13? Dobrze. Podstawiając teraz do wzoru strun Hawkinga, wychodzi nam 5,55, czyli zrobimy na 6 takich kawałków, na wysokość będzie ok, albo zrobimy to inaczej. Tak jeszcze się upewniam, czy ta wysokość będzie dobra dla niej. Gdzieś wyczytałem, że ma być niby do łokcia, że to się tyczy tylko wielkich psów, ono nie jest wielkim psem, chociaż jak na Shibę to jest naprawdę dużym psem. Więc generalnie myślę, że jak przemierzymy wysokość drewna, zobaczymy ile nam wyjdzie i na optymalnej wysokości wszystko skręcimy. Początkowo wymyśliłem sobie, żeby to było o tak. Pyk i robimy takie schodki. Ale umówmy się, że te krawędzie tutaj nie wyglądają najpiękniej. Najpiękniej wygląda on z tej strony. Po prostu dotnę w taki sposób. No i wyszło szydło z worka. Zobaczcie, możemy maksymalnie zrobić na tamte 14,5, ponieważ po prostu nie wystarczy nam tego materiału. Więc że będziemy się posiłkować tym, co mamy, czyli na przykład z tej dotniemy sobie niższą na 14,5, później tu zrobimy boki, jeszcze raz, później tu zrobimy boki i tam, a tu możemy to zaciąć na zakładkę. Dobra, jadymy dalej. Chciałem nagrać fajne ujęcie, że pija, prawie się utopiłem. Ale dobra, była kiedyś taka pani na YouTubie, ja nie mogę powtórzyć jej słów, która mówiła, powiem to po swojemu, pyknie czy nie pyknie. Obstawiaj pisz w komentarzach, czy się nam uda to złożyć, czy się nam nie uda złożyć za pierwszym razem. Zawsze można dociąć. Fiku miku na patyku, a to Shiba jest w słoiku. Myk, jeden frąciwo. Jedno frąciwo, drugie frąciwo. Czy nam się to zgra, czy Jakub radę da? Tralalalala, cyk. I jak? A tu podepchnął. Wyszło czy nie wyszło? Co? Może by tak zjechał chociaż milimetr. Nie w kij, ni w oko, trzeba tu zjechać troszeczkę. Nie będę wam tutaj nic ukrywał, tutaj troszeczkę nam zabrakło, ale to pójdzie na szlifierce, natomiast tutaj no mamy takie ostrość, panie ostrość, pan ostrość, dobra. Natomiast tutaj w tym miejscu mamy no takie, powiedziałbym, na 1/3 zęba. I zaraz to sobie zdejmiemy, żeby było picobello. I myk z laserka! No i jak? Może być? I z tyłu molesta powrót! I tak, na początku to Shiba miała podkładkę pod miski zrobioną właśnie z takiego bambusa. O, siema mordo! Pa! Wyskoczyło jak diabeł za firanki. Zobacz, co tu się odgania Pawła. Chodź, mordo, patrz. Patrz, co ty tu będziesz miał. Shipson. Shipson, moment, Ziggy, come here, come here.
Arigato gozaimasu. Zobacz. Będzie? Tylko to trochę wyżej będzie, kochanie, wiesz? Halo. Patrz, co ja tutaj mam? Zobacz. Gdzie jest? Tu czy tu? Tu czy tu? Szukaj. 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 Tu? Tu? Tak? Zobacz. Brawo! Szkolona. Zadanie z pozoru wydaje się dość proste, czyli generalnie te miski mają być na środku i je muszę odrysować, ponieważ to później będą otwory. Obrysuję je dookoła, wiadomo, oddajmy sobie tutaj tą szerokość, żeby ta miska się opierała na tym rancie. Natomiast chciałbym, żeby tutaj była taka sama odległość jak tutaj i tutaj. Oraz tu również tak samo. Dobra, będzie. No tak, tylko jak teraz odrysować okrąg wpisany w ten okrąg o centymetr mniejszy, to już jest wyższa matematyka, a jeżeli chodzi o szkołę, to ja kończyłem geografię, a nie matematykę, ale po co jest YouTube? Za chwilę sobie przeczytam i rozkminię, jak to zrobić. Mam cyrkiel, znalazłem jeszcze za czasów mojej szkoły. Dobra, słuchajcie, wyszło, ale nie rozkminiłem jednej rzeczy wcześniej, a mianowicie tego, że tu są takie dwie śrubki, które jak się skręci, wtedy on mocniej trzyma, bo wcześniej jak nacisnąłem, to on mi się rozszedł. Dlatego musiałem to zmazać gumeczką, ale teraz jest picobello. Wycinamy. Druga też pasuje. I teraz przechodzimy do etapu, który będzie chyba najtrudniejszy. Bo tak jak czytamy w uchwale z dnia 24 czerwca 1969 roku, każda miska dla psa wykonana ręcznie musi posiadać odpowiedni napis. No i słuchajcie, ja taki napis również posiadam. A on jest wyblakły dlatego, że kończy mi się toner w drukarce. Ale tak na serio wpadłem na pomysł, aby coś takiego wygrawerować. Ja wiem, że moje pomysły czasami wam się wydają głupie, ale tak nie jest. Są jeszcze głupsze. To biorę szlifiereczkę. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za pozytywny odbiór w poprzednich odcinkach. Jeżeli chcielibyście, abym coś nagrał, coś przetestował, dajcie znać w komentarzu. No i będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zostawicie komentarz, kciuk w górę, no i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. Teraz to się zabawimy w małego chemika, a z chemii to ja byłem dobry. Szczególnie z rozdziału o alkoholach.
Który? Dobrze, to ja wybiorę. I bełtamy. I z ciekaweczką poszedł krnąbrne. Fajnie by było tak to wstrzyknąć, żeby nie upadły na zewnątrz żadne krople, to wtedy nie trzeba tego będzie jakoś bardzo szlifować. A ze szlifowaniem żywicy no nie mam dużego doświadczenia. To be honest, my dear. Kurde, narobiliśmy tego tyle, żeby to z 10 toshik tu się zmieściło. No dobra, zaraz się zrobi podstawkę, bo mamy formę. Nam znajomi zostawili. Zajebiście to wyszło. No i dobra, wszystko mamy wyszlifowane. Tutaj tym, że to jest zmatowione, to się nie martwcie, bo to na sam koniec sobie poprawimy. Ale zastanawiałem się, jak to połączyć i myślałem, żeby może użyć kołków. Ale z drugiej strony nie mam takiej maszyny, która by mi pozwoliła na to, żeby to równo wkręcić. Ale chciałem też to zrobić w taki sposób, żebyście wy mogli to zrobić sobie w domu. Więc po prostu stwierdziłem, że ponawiercam i skręcimy zwykłymi śrubami. Trochę nafrezujemy te dziurki, żeby to ładnie wyglądało, żeby się śruba wciągnęła. To co, jedziemy na wiertarkę. Dobra, dziury nawiercone, wyfrezowane, ale nie udało mi się w jednym miejscu. To jest bambus i on ma taką specyficzną strukturę. Jak zobaczycie, to wszystko jest zrobione z takich pasków, że tak powiem, coś takiego. W tym miejscu zahaczyło mi wiertło i ostrzeliło kawałek. Może mi się to uda wkleić, ale na razie zaczniemy to skręcać. Wyszło. Naklejeczka jest. To teraz lakierujemy. Rozłożyłem sobie tutaj tą papier do pieczenia. Jest taki woskowany, to się nie powinien kleić. I użyjemy lakieru do renowacji kuchni, blatów i łazienki. Nie wiem dokładnie czemu to się tak nazywa, ale jest to zwykły lakier, którym już lakierowałem blaty z bambusa. Mam to w łazience i powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo ładnie to wychodzi. Tym bardziej, że to będzie miało duży styk z wodą, no bo wiadomo, jak pieski będą sobie chlipać z tą wodę, to nie będą patrzeć, czy kapie, czy nie. Ej, przyznajcie szczerze, że mokry bambus polakierowany wygląda jest bardzo ładny. Mam nadzieję, że ten kolor nam się utrzyma
i naklejka się nie odklei. Miska już jest gotowa, zanim zobaczycie finalny produkt, to pamiętajcie o tym, że będzie nam niezmiernie miło, jeżeli naciśniecie ten czerwony przycisk na dole, chodzi o ten przycisk subskrypcji. Też na naszego Instagrama zajrzyjcie, bo tam publikujemy takie zdjęcia i filmy, które nie zawsze pojawiają się na YouTubie. Dziękujemy Wam serdecznie, a teraz zobaczcie, jak wyszła miska, podwójna miska dla Toshiby. Piąteczka. No, taka od niechcenia. Ale akceptujesz miskę czy nie? Akceptujesz. Nie masz wyboru.